Najbardziej obrzydliwe w Targowicy jest to, że ona nawet nie wydarzyła się w Targowicy. To był petersburski papier, ubrany w polską nazwę. Podpisany tam, gdzie siedziała obca władza, a potem pokazany tak, jakby wyrósł tutaj, z polskiej ziemi. Fałszywe miejsce, fałszywa data, prawdziwy skutek. Jutro, przy Konstytucji 3 maja, warto pamiętać nie tylko tych, którzy próbowali Polskę ratować. Warto pamiętać też tych, którzy poszli ją dławić. Bo Konstytucja była próbą zamknięcia drzwi, przez które od lat wchodziła obca kontrola. Państwo miało wreszcie przestać być prywatnym folwarkiem wielkich nazwisk. I właśnie wtedy Stanisław Szczęsny-Potocki nie stanął po stronie państwa. Napisał do rosyjskiego feldmarszałka Potjomkina, prosząc o obcą interwencję przeciw własnemu krajowi. Potem w Petersburgu pojawili się Potocki, Seweryn Rzewuski i Franciszek Ksawery Branicki. Akt, który miał udawać polski bunt w obronie wolności, powstał pod rosyjskim okiem. A kiedy Rosjanie weszli do Rzeczypospolitej, nazwano to pomocą. Tak właśnie brzmi zdrada, kiedy zakłada białe rękawiczki. Przy pierwszym rozbiorze Adam Poniński został marszałkiem Sejmu, który miał zatwierdzić obcą grabież. Pomógł zrobić, że rozbiór został zatwierdzony. Sejm skonfederowano, opór Rejtana ominięto, a traktaty rozbiorowe przeszły. To nie była szabla w plecy, to był podpis wbity w państwo. Zdrajcy rzadko przychodzą z tabliczką „Jestem zdrajcą”. Przychodzą z procedurą, z podpisem, z wielkim słowem o rozsądku, o wolności, z miną człowieka, który podobno wie lepiej niż własny naród. Ale po latach opadają maski. Zostają dokumenty. Zostaje list Potockiego po rosyjską interwencję. Zostaje petersburski akt Targowicy, udający polską inicjatywę. Zostaje rosyjskie wojsko, które weszło pod hasłem pomocy. Zostaje drugi rozbiór jako finał tej drogi. I zostaje zdanie Potockiego po upadku państwa polskiego: ja już jestem Rosjaninem na zawsze. To nie jest film o martwych nazwiskach. To jest ostrzeżenie dla żywych. Każdy, kto dziś myśli, że można osłabiać własne państwo, kłaniać się silniejszym, zamieniać suwerenność w prywatną grę i później schować się za stanowiskiem lub immunitetem, powinien spojrzeć na Targowicę. Oni też myśleli, że kontrolują historię. Nie kontrolowali. Historia może przyjść późno, ale przychodzi po konkrety. Zdrajcą jest człowiek, który w chwili próby wybrał nie Polskę, tylko własny interes. Dlatego te nazwiska trzeba powtarzać. Adam Poniński, Stanisław Szczęsny-Potocki, Seweryn Rzewuski, Franciszek Ksawery Branicki, Szymon i Józef Kosakowscy, którzy byli wielkimi zwolennikami Targowicy, w której odgrywali główne role, dążyli do obalenia Konstytucji 3 maja i przywrócenia dawnych przywilejów magnackich przy pomocy wojsk rosyjskich. Te nazwiska nie są po to, żeby urządzać Akademię z patriotyzmu. Są po to, żeby każdy następny zdrajca wiedział, że lista hańby ma długą pamięć. Kogo dopisalibyście do tej listy hańby?